Rynek jest bardzo przenikający się między internetem a siecią naziemną. Praktycznie ceny są wyrównane. Dużo się walczy oczywiście jakością obsługi klienta, standardem dowozu i tak dalej. Niemniej jednak to wszystko powoduje, że marże w tej grupie firm sięgają najczęściej, znaczy marża netto jako wynik netto rozumiany w okolicach 1 do 2%. Ojej. Są oczywiście duży detaliści, którzy osiągają lepsze wyniki, ale to już jest też połączenie wtedy u nich kilku branż i już efektu skali po prostu. Branża elektroniki użytkowej to dynamiczna mieszanka technologii, designu i nieustannej walki o konsumenta, którego uwagę najczęściej przyciąga cena. Roczna wartość globalnego rynku Technical Consumer Goods sięga aż $1,2 biliona, co podkreśla zarówno jego ogromną skalę, jak i wymagającą konkurencję. To także rynek, gdzie lojalność klientów praktycznie nie istnieje. Konsumenci wybierają sklepy głównie w oparciu o atrakcyjność cenową, a decyzje zakupowe napędzają wydarzenia w kalendarzu, takie jak Black Friday, świąteczne promocje czy początek roku szkolnego. W dzisiejszym odcinku OcuTalks przyjrzymy się wyzwaniom, przed którymi stają firmy z tej branży. Naszym gościem jest Radosław Zagrodnik, dyrektor finansowy w Neonet. No, w takiej scenerii jeszcze nie nagrywałem. Cieszę się, że się udało w takim miejscu spotkać. Dziękuję bardzo za tą możliwość. Cieszę się też również, że mam możliwość porozmawiać dzisiaj o branży RTV AGD Elektro. Jesteś pierwszym przedstawicielem tej branży w naszym podcaście. Bardzo mi miło. A ona ma swoje smaczki, swoją specyfikę i swoje wyzwania. Tak. I o tym chciałbym chwilę Cię porozmawiać. Myślę, że tutaj z perspektywy Twoich doświadczeń wiele ciekawych spraw, ciekawych rzeczy widziałeś. Jakbyś mógł w 2 słowach powiedzieć o sobie, czym się zajmowałeś wcześniej w historii, gdzie jesteś dzisiaj? Całe życie chciałem być dyrektorem finansowym. Już taką decyzję podjąłem na studiach. Okay. Czytałem jakiś taki artykuł wtedy jeszcze, że najwięcej prezesów jest z grupy dyrektorów finansowych, a mnie interesowało bycie prezesem. Po latach jednak stwierdziłem, że bycie prezesem nie jest najlepsze i o wiele lepiej siedzieć w świecie cyferek. Tak więc z finansami związany jestem od ponad 27 lat. Swoją pierwszą restrukturyzację pierwszą restrukturyzację, w której brałem udział, przeprowadzałem w roku 1999 i od tamtej pory specjalizuję się właśnie w trudnych przypadkach, czy to zarówno firm, które się rozwijają od startupów w górę, czy też właśnie dużych organizacji w branży AGD, RTV IT. Ale to zawsze było RTV AGD, czy coś innego? RTV AGD było od 2004 roku i od tamtej pory z krótkimi przerwami cały czas w branży. No i też specjalizacja właśnie w restrukturyzacjach, przejęciach firm, ratowaniu ich. No bo dla porządku. Dzisiaj Neonet, wcześniej Computronic. Wcześniej Computronic, wcześniej jeszcze Neonet przez ponad 10 lat. Także to powrót do macierzy. Tak, trochę. Okej. No dobrze. Ta branża elektro, jak ja patrzę z naszej perspektywy, kiedy pracujemy z naszymi klientami, ma taką dość trudną specyfikę związaną z tym, że w waszym asortymencie są produkty, które klienci mogą też nabyć od konkurencji. Dokładnie te same produkty, które można kupić albo online, albo w sklepach stacjonarnych, ale co do tego samego modelu, z dokładnością do tego samego SKU. Tak, dokładnie. Oczywiście zdarzają się modele, które są produkowane i dedykowane dla danej sieci. Jednakże jeżeli popatrzymy na parametry tych modeli, które są dedykowane do sieci, to one praktycznie niczym się nie różnią poza oznaczeniem i ewentualnie innym kolorem, na przykład klamki w lodówce czy czymś innym. Także to też jest nawet iluzoryczne, że to są różne modele. To jest powodem, żeby klienci mieli trudniej porównać właśnie? Czy żeby tak, żeby jednak gdzieś tam móc jakąś trochę marżę lepszą na tym produkcie uzyskać. Sytuacja jest trudna tak samo jak na każdym rynku, który sprzedaje bardzo podobne artykuły, czyli na przykład też spożywka, no bo jak ktoś sprzedaje mleko, no to umówmy się, to samo mleko kupi w każdym innym sklepie. A różnica jest taka, że mleko kupujemy prawie codziennie? Tak, a tutaj telewizor raz na parę lat jednak. No więc właśnie. Także ta wymiana sprzętu jest jednak bardziej przemyślana, to pokazują też statystyki, które mówią o tym, że przeciętny konsument odwiedza 3 sieci sprzedażowe, zanim podejmie decyzję zakupową. Oczywiście tam do tego dochodzi też research w internecie przez konsumenta i tak dalej. Rynek jest bardzo przenikający się między internetem a siecią naziemną. Praktycznie ceny są wyrównane. Dużo się walczy oczywiście jakością obsługi klienta, standardem dowozu i tak dalej. Niemniej jednak to wszystko powoduje, że marże w tej grupie firm sięgają najczęściej, znaczy marża netto jako wynik netto rozumiany w okolicach 1 do 2%. Ojej. Są oczywiście duży detaliści, którzy osiągają lepsze wyniki, ale to już jest też połączenie wtedy u nich kilku branż i już efektu skali po prostu.
Niemniej jednak w ostatnich latach dużo firm, właśnie AGD, RTV, IT zaliczyło mocne problemy. Na początku mieliśmy dosyć duży, pierwszy problem był z aferą VAT-ową, gdzie te duże firmy dostały rykoszetem, że tak powiem, nawet będąc nieświadome o tym, że były w łańcuszku VAT-owskim, ale ktoś tam w pewnym momencie był, tego nie szło, z punktu widzenia firmy tego nie szło sprawdzić, no ale tutaj się jednak posypały kary, ugody i tak dalej. Część sprawy jest jeszcze w toku. Potem przyszedł rok 2019, który całkowicie wywrócił. Na tym najbardziej ucierpieli właściciele dużych sieci detalicznych, ponieważ te wszystkie sklepy praktycznie, zwłaszcza w galeriach, musiały być zamknięte. Ale z drugiej strony popyt przeniósł się na internet i wówczas te jednak wyniki sprzedaży mocno podskoczyły do góry. Z tym, że w następnych latach się okazało, że jest nadmiar sprzętu a sprzedaż z kolei siadła. Okay. I się zrobiło też duże zawirowanie i tutaj też mamy parę problemów różnych firm z branży, już tam nie będę nazw wymawiał, ale powiedzmy, że raczej w ciężkiej sytuacji jesteśmy, a nie w dobie prosperity. No tak. COVID był tym okresem, kiedy wiele osób z tego powodu, że spędzało więcej czasu w domu, pracując zdalnie albo po prostu będąc w domu z racji lockdownu, te domy remontowało, wyposażało, Tak. więc zapewne wtedy to może nie były żniwa, ale... Żniwa. Tak? Jednak. W 2019 były żniwa. Generalnie można było sprzedać bardzo dużo. Oczywiście najwięcej szło, jeżeli chodzi o laptopy i sprzęt IT bardziej, no bo to ktoś, kto do tej pory pracował na komputerze stacjonarnym, na przykład w pracy, no to musiał się przenieść na laptopa. No tak. I to były zarówno zakupy osób prywatnych, jak i instytucji, które kupowały na przykład produkty dla swoich pracowników. Z perspektywy takiej różnic może między kategoriami, którymi handlujecie, faktycznie laptopy IT to jest coś, co jest ci driverem wzrostu, czy było driverem wzrostu? Zależy od struktury sprzedaży firmy, ponieważ nie jest tak, że wszystkie firmy mają identyczny zakres produktowy. Rozumiem. Na przykład Neonet jest bardzo dobry w zakresie AGD i RTV, natomiast IT zawsze u nas było taką troszeczkę mniej, że tak powiem, branżą, z której jesteśmy rozpoznawani. Natomiast jeżeli chodzi o IT, no to mamy takie firmy jak Computronic czy XCOM, które praktycznie tylko i wyłącznie sprzedają IT. Są też oczywiście takie firmy jak Media Expert, które sprzedają wszystko plus rowery. Także tutaj to zależy od specyfiki firmy już w tym momencie. Czyli tak, słuchając tego, co mówisz, domyślam się, że ta planowana funkcja z XCOM-em to jest bardzo komplementarne połączenie. Tak, to daje bardzo dużo synergii dla obydwu firm. Po pierwsze, różnica sieci. XCOM ma duże sklepy w dużych miastach. I jest ich około 20, tak? Z tego co wiem, to tak, chyba tam 26, ale to do sprawdzenia na stronie. I tam to są też z jednej strony salony wystawowe, gdzie klienci mogą przyjść, obejrzeć produkt, ale i tam też jest generowana sprzedaż, z tym, że tam jest bardziej kwestia doradztwa i sprzedaży już wtedy przez internet. Neonet z kolei jest bardzo dobrym sprzedawcą AGD RTV, co z kolei w XCOMie nie do końca to działa, bo są po prostu nastawieni na sprzedaż IT. Plus do tego Neonet ma 200 sklepów w Polsce powiatowej. Czyli to jest zupełnie inny rynek geograficzny od XCOMu. Tak więc tutaj mamy synergię zarówno na poziomie produktowym, jak i geograficznym. Okay. A jednocześnie te dwie firmy do tej pory nigdy nie były ze sobą konkurentami. A, to ciekawe. Tak, ponieważ tak jak mówiłem, w Neonecie sprzedaż IT nie jest, że tak powiem, na najwyższym poziomie, natomiast XCOM jest definitywnie firmą IT. No teraz rozumiem, z czego to wszystko się bierze faktycznie. Z perspektywy konsumenta, tak jak ja na to patrzę, często myśląc o tym, gdzie kupić właśnie, nie wiem, telefon czy komputer, to czasem stawiałbym te firmy jednak w jednym szeregu, a to ma swoją specyfikę, patrząc od strony tego, jak firma też pozycjonuje swoje produkty. Tak, dokładnie. Jak taki proces restrukturyzacji wygląda? No bo dzisiaj wiemy o tym, że UOKiK wyraził zgodę na przejęcie Neonetu przez XCOM. Co dalej się wydarzy w takim razie? Co teraz się musi stać? To wchodzi w grę już umowa inwestycyjna, no i następnie będziemy się integrować. Tutaj też na pewno będą różnego rodzaju oszczędności, ponieważ tam trzeba uwspólnić logistykę, która wbrew pozorom dla obydwu firm jest inna, czyli XCOM ma jednak drobne przesyłki, Neonet no to musi wysłać lodówkę side by side do klienta już w tym momencie do mieszkania, bo tutaj też mówimy o usłudze wniesienia. Także no, te procesy będą trwały. Bardzo mnie cieszy, że Neonet ma bardzo silne wsparcie ze strony XCOMu. Widać naprawdę duże zaangażowanie. Myślę, że ta fuzja będzie dobra i się uda. Wracając trochę do wyzwań jeszcze branży, ogólnie rzecz ujmując, taka specyfika, którą obserwujemy dziś też jako pewien trend, związana z ekologią, z ESG, ale takim konsumenckim ESG, w sensie jak ludzie postrzegają dzisiaj swoją odpowiedzialność środowiskową, wiąże się z tym, że do takich badań dotarłem, 55% kupujących w pierwszej kolejności podejmuje próbę naprawy zepsutego sprzętu. Nie od razu idzie do sklepu, dopiero
4% mówi, że od razu kupi nowy sprzęt, jak tylko ten stary się zepsuje. Okej, przyznam się, nie znam tych To badań. Whirlpool, Whirlpool takie badania zrobił. Nie znam ich, także nie będę komentował. Także to jest ciekawy aspekt. Zastanawiam się, jak to wpływa na wasz stok, no bo siłą rzeczy handlujecie dość drogimi produktami, które jednak no, mają też swoje gabaryty często, tak jak są lodówki, czy też zmywarki, czy pralki. No przecież to jest i ciężko przechowywać, i ciężko przewozić, i też swoje kosztuje. No, że tak powiem, tę logistykę mamy opanowaną, tak więc nasi klienci dostają pełen serwis, włącznie z wniesieniem do domu, z podłączeniem, wypoziomowaniem. Jeżeli chodzi o ustawienie telewizora, to też wiadomo, to już nie są małe sprzęty i tutaj też go konfigurujemy, także mamy bardzo dobre usługi około sprzedażowe, tak żeby klientowi bardzo pomóc w instalacji sprzętu, a nie żeby go zostawić samego sobie. No, ale z perspektywy dyrektora finansowego, to zapewne ta relacja stoku kapitału zalokowanego stok do obrotu jest znacząca. Tak, no, nie ma co mówić ani ukrywać, ale zarówno sukcesy, jak i problemy firm handlowych, nie tylko w branży AGD RTV, biorą się z magazynu. I tutaj bardzo istotne jest zarówno planowanie zakupów, jak i potem odpowiednie lokowanie oferty na rynku. I niestety, jeżeli mógłbym się przyjrzeć, czy też przyglądałem się firmom, do których wchodziłem z restrukturyzacją, to najgorzej było właśnie w magazynie, ponieważ nagle okazało się, że duża część magazynu jest nierotująca, jest stara, ciężko to sprzedać i tak naprawdę pracuje się na o wiele mniejszym kapitale niż jest zamrożony w magazynie. I tutaj są potrzebne bardzo szybkie działania pod tytułem jak najszybciej wyprzedać zalegający towar, nawet ze stratą marży, ale żeby pozyskać gotówkę. Oczywiście niestety w takim procesie są też zaangażowane banki, które chcą widzieć dobre wyniki i trzeba im wytłumaczyć, że pogorszymy marżę, ale z powodu wyprzedaży, a nie to, że nam cała marża ogółem wypadła. No ale to są skomplikowane wtedy negocjacje, bo bank wolałby widzieć po prostu, że tak powiem, poprawę wyników w procesie restrukturyzacji, no ale niestety cash rządzi. Tak więc trzeba tutaj walczyć. No i tym bardziej wtedy w brakującej, jeżeli mamy sytuację, gdzie gotówki brakuje, tym bardziej jest istotne planowanie zakupów. Jak to się odbywa dzisiaj? Niestety nie najlepiej. Z uwagi na to, że mówię o tym, oceniając już proces, efekt tego procesu, że skoro są gdzieś tam problemy po stronie magazynu, to znaczy się, że człowiek się gdzieś pomylił. I najczęściej jest to właśnie błąd ludzki. Wbrew pozorom dobrze zbudowane działy kontrolingu w firmach handlowych, mając na podstawie statystyki wcześniejszej sprzedaży, nawet przy zmianie modelu, to wiemy, który był zamiennikiem i tak dalej, jesteśmy w stanie określić na przykład spodziewaną wielkość sprzedaży w danym okresie czasu. Oczywiście biorąc pod uwagę tam plany handlowe, nałożenie na to, czy one są realne, czy nierealne, ale potrafimy zejść nawet do indeksu. Ale w perspektywie całego rynku, czy poszczególnych sklepów? Nie. W perspektywie powiedzmy całej sieci. Tak, bo jeżeli ma się 200 sklepów, no to się nie analizuje, czy się sprzeda 1 czy 2 lodówki w tym miesiącu. Oczywiście to cyfry całkowicie przykładowe, tylko się pracuje już na statystyce. Z drugiej strony dział zakupów też dokonuje zakupów pod całą sieć, a nie pod konkretny sklep. Tak, natomiast to jest taki gap procesowy, który ja widzę nie tylko w branży elektro, że faktycznie często jest tak, że dział zakupów ocenia potencjał rynku całościowo, natomiast nie przekłada się to w żaden sposób na tą pierwszą decyzję o alokacji czy zatowarowaniu i potem te produkty jadą do sklepów albo porówno, każdemu porówno, tak? Niezależnie od lokalnych potencjałów poszczególnych regionów, czy też nawet poszczególnych sklepów. Myślę, że to jest często pewien kłopot. Jeżeli mówimy o całym procesie, no to jest bardzo kwestia właśnie alokacji kapitału, tak żeby kupować te rzeczy w pierwszej kolejności, które są najbardziej rentowne i mają najkrótszą rotację. No i jakie są kategorie, tak z ciekawości? Proszę? Takie kategorie, które mają najkrótszą rotację w elektro, to o czym mówimy? Zdecydowanie IT. Okej. Tak. Bo tam też następuje najczęstsza zmiana technologiczna. W związku z tym, co są najbardziej rotujące rzeczy, AGD rotuje wolniej, RTV tak powiedzmy pomiędzy. RTV rozumiane jako szeroka elektronika. I uważam, że tutaj problem jest taki, że w dużych firmach zakupowych pracuje bardzo dużo osób w dziale zakupów. Począwszy od dyrektora, z którym najczęściej on ma, że tak powiem, dobrą wiedzę, ma z kim dyskutować i to jest partner, poprzez product managerów i powiedzmy asystentów. I w tym momencie na poziomie asystenta, no wiadomo, że już tej wiedzy do końca takiej nie ma, ale oni obsługują dużą część operacji pod tytułem ręcznych, czyli tam ile zamówić danej sztuki indeksu i tak dalej. I w tym momencie na tych niższych poziomach często są generowane jakieś nie do końca prawidłowe rzeczy. Czyli albo ktoś coś nie pomyśli, albo zapomni, albo czegoś nie wstawi i tak dalej. I tutaj widać przewagę po prostu w tym momencie możliwości automatyzacji tych procesów. Po pierwsze, będziemy mogli pracować z mniejszą ilością ludzi. Po drugie, no, ludzie się mylą, system nie.
Oczywiście pod warunkiem, że jest odpowiednio skonfigurowany. Także ja naprawdę bardzo wierzę w skuteczność rozwiązań zarządzania gospodarką magazynową w oparciu o systemy AI, które się po prostu mogą same uczyć. I to jest największa zaleta. Oczywiście, jeżeli mówimy o decyzjach strategicznych, czyli ile ogółem kupujemy danej grupy sprzętu i tak dalej, to jednak myślę, że tutaj człowiek może być trochę lepszym prognostykiem, ponieważ ma większą wiedzę na temat rynku, słyszy coś od dostawców, widzi coś, co się dzieje od strony marketingu i dzięki temu można te takie wielowariantowe, miękkie wręcz czynniki wziąć do decyzji. Natomiast w zakresie już egzekucji tego, czyli tak jak Pan mówi, ile danego indeksu już zamówić na konkretny sklep, no to tutaj automatyka i AI na pewno będą bardzo pomocne. Ja o tym myślę w ten sposób, że tam, gdzie da się coś oprzeć o faktycznie dane historyczne, warto to automatyzować i działać w ten sposób. Nie? Nawet na takim poziomie granularności Tak. Produkt sklep, który często staramy się osiągnąć w tej pracy z naszymi klientami w OQB. Natomiast tam, gdzie nie ma tych danych historycznych albo nie ma w nich obserwacji, które moglibyśmy wykorzystać do podjęcia istotnie statystycznych decyzji, wówczas człowiek jako ekspert musi jednak tym procesem sterować ręcznie. Tak. Niemniej jednak ja uważam, że przynajmniej w branży AGD, RTV IT, historia produktu jest. Bo nawet jeżeli indeks, powiedzmy, zmienia się co 3 miesiące, bo wychodzi nowy model telewizora, to jednak wiemy, który model telewizora on zastępuje. I też, jaki był jego poprzednik i tak dalej. Ważne jest, żeby to po prostu mieć oznaczone i wiedzieć. I wówczas nam się robi nie historia, powiedzmy, 3 miesięcy sprzedaży indeksu, tylko mamy wypozycjonowany, powiedzmy, model telewizora, nie wiem, tam 52 cale, taki będący wysoko albo średnio w rynku i w tym momencie te dane historyczne mamy od już dłuższego czasu. No i chciałem zapytać, czy faktycznie producenci, dajmy na to telewizorów w tym wypadku, dbają o to, żeby charakterystyka tego telewizora, który wchodzi jako nowy model, była gdzieś tam zbieżna z tą wcześniejszą linią? Czy to raczej jest tak, że szukają właśnie nowości, żeby zachęcić kupujących do zmiany? Bo tak, nie widać dużych różnic między produktami, które się zmieniają co 3 miesiące. Aczkolwiek zawsze one są w jakiś tam sposób lepsze, poprawione, coś tam mają, ale często są to takie powiedzmy nieistotne zmiany. Natomiast raz na jakiś czas wychodzi po prostu zmiana generacji już całkowicie i wtedy jest to już zdecydowana korzyść dla nabywcy. Z perspektywy konsumenta, który jest bombardowany reklamą, najczęściej reklamą całej sieci tak naprawdę, a nie konkretnych produktów, zastanawiam się, co jest większym driverem jego decyzji zakupowej. Czy nagła potrzeba, czy fakt, że tą reklamę zobaczył, czy Black Friday, czy właśnie taka zmiana technologiczna, którą docenia w tych produktach? Musiałbym się spytać naszej dyrektorki marketingu, jak to wygląda, bo to ona się w tym specjalizuje, ale widać pewne trendy. Czyli wiadomo, że 4. kwartał, no to praktycznie są żniwa w branży, ze szczególnym naciskiem właśnie na Black Friday i sezon przedwigilijny oraz powiedzmy końcówka grudnia, kiedy dużo firm stara się oczyścić magazyny i wtedy nadal kontynuuje wyprzedaże produktów, które sprzedawały przed Wigilią. Tam oczywiście wiemy, że luty, marzec są najsłabsze miesiące, także to jest pewna sezonowość. Jesteśmy w stanie ją sobie też właśnie ze statystyki policzyć. A wiesz może, jak to wygląda w skali Europy? Polska jest jakimś specyficznym rynkiem, czy jesteśmy raczej typowym? Tak, Polska jest dodatkowym rynkiem do rynku niemieckiego. Aha. On jest tak duży, że tak powiem w planowaniu globalnym różnych koncernów powiedzmy, że nie jesteśmy na pierwszym miejscu. To jest jasne. Aczkolwiek każdy kraj ma swoje własne charakteryzowania, czyli na przykład, nie wiem, w Europie Południowej mamy rzadko dużą ilość wielkich marketów, najczęściej dużo jest tam takich drobnych, lokalnych sprzedawców. No, z Niemiec mamy MediaMarkt, czyli właśnie to króla, że tak powiem, wielkopowierzchniowej sprzedaży. No, każdy rynek się charakteryzuje swoimi rzeczami. Tam bardzo często są też edycje regionalne produktów. To też chodzi o to, żeby nie wykorzystać dumpingu cenowego, czyli jeżeli dany produkt jest tańszy w Polsce, to żeby go nie sprzedawać z Polski do Niemiec potem. Te pieniądze wydawane na marketing w sieciach właśnie w RTV, AGD, Elektro, IT są horrendalne. Widzimy tych reklam naprawdę sporo. Myślę, że jesteście bardzo wysoko w rankingach telewizyjnych. Tak. Branża, że tak powiem, jest wysoko. Zastanawiam się, w jaki sposób dzisiaj myśląc, czy to o Nonecie, czy już później też o XCOMie, wcześniej o Komputroniku, w jaki sposób szukacie w ramach oczywiście poprawy procesowości, poprawy pewnej automatyki, którą stosujecie w swoich codziennych działaniach, ale też trochę bardziej patrzę na zewnątrz, nie? Czy tam szukacie gdzieś tych wyróżników? Czy to jedynie ta efektywność operacyjna jest tym, co możecie poprawić dzisiaj, bo już klient kupując ten sam produkt na nic innego nie patrzy?
Czy jednak coś jeszcze? Bez żeby ten marketing marketingu wesprzeć? nie ma sprzedaży, co tu dużo mówić. I raczej jeżeli mówimy o, powiedzmy, budżecie rocznym, no to ustalamy sobie odpowiedni poziom udziału kosztów marketingu do sprzedaży, no i potem badamy tą efektywność. Na bieżąco już. Na bieżąco. Natomiast w trakcie skali miesiąca, no to są już to indywidualne działania podejmowane przez właśnie zespół marketingowy. No i oni gdzieś tam mają swoją dowolność w kształtowaniu tych budżetów, które my oczywiście jako dział finansowy, kontrolingowy rozliczamy i pomagamy im badać efektywność. Co niemniej jednak to jest ich sprawa, bo nas interesuje tak naprawdę odpowiedni poziom sprzedaży uzyskany dzięki marketingowi i potem udział kosztów marketingu w sprzedaży i co najważniejsze w wyniku. To jakie są takie typowe KPI z perspektywy dyrektora finansowego? ROAS? Rotacja już obserwowana na sprzedaży? Coś jeszcze innego? Rentowność kapitału, zwłaszcza umiejscowionego w magazynie, bo to nam mówi o tym, co kupować, a czego nie. Liczona w jaki sposób? Jako ROI po prostu. Po prostu. Czyli Tak, z perspektywy konkretnego produktu patrzycie na czas? Tak, po którym czas się i marżę, sprzedał, którą jaką marżę? uzyskujemy. Czyli rotacja i marża. I oczywiście chcemy, żeby rotacja była krótka, a marża wysoka. No jasne. W kontekście firmy, no to wszystkie normalne, podstawowe wskaźniki, takie chyba jak w każdym przedsiębiorstwie, czyli efektywność są kosztowa, ciekawe różnice. udział kosztów logistyki do sprzedaży, to jest bardzo ważne, ponieważ ta logistyka potrafi jednak trochę kosztować i zjadać dużą część zysku. Także Sprzedaż w pierwszej cenie jest dla Was istotna? nie. Bo to jest z kolei właśnie bardzo silne w branży fashion, nie? Gdzie Okej, widzimy no a tak, sezonowość taką. ale tam chyba nie wiem, jaka jest rotacja indeksu w branży fashion. Bardzo różna pewnie, zależy też od kategorii, natomiast specyfika jest taka, że tamte produkty są często zamawiane po prostu na potrzeby danej sieci, nie? Okej, To są właśnie te produkty, no my które tutaj są w mamy tak, że asortymencie powiedzmy zamówione. wchodzi, już jak już wcześniej rozmawialiśmy o telewizorach, to wchodzi nowy telewizor i on jest w cenie starego modelu, a ten nowy model, stary model się już, jego ceny trochę obniża. No i to też jest sposób sprzedaży dla producenta, ponieważ z jednej strony ma nowość w takiej samej cenie, albo przynajmniej gdzieś tam zbliżonej, jak poprzedni model na tym poziomie był, a z drugiej strony ten starszy model jest trochę tańszy, w związku z tym może przyciągnąć też klientów, którzy widzą następcę droższego, a to nie, ja jednak kupię poprzedni model, ale za parę złotych mniej. No to ciekawe, bo pewnie są ludzie, którzy myślą i taki sposób. Zacząłeś mówić o tym, to ja pomyślałem właśnie, że moje nastawienie jest takie, że skoro jest nowy model w tej samej cenie, to przecież kupię ten nowy. Ale Nie, bo starszy jest tańszy. Jak dokończyłeś to zdanie, to już pomyślałem, skoro ten stary jest niewiele gorszy, a jest już tańszy, to może właśnie Tak. to są takie niuanse później. Przyznam się, że sam ostatnio kupiłem telewizor ze starej linii. Okay. Ale też znając specyfikę tego biznesu i wiedząc, że faktycznie, jeżeli te różnice nie są duże i że to nie jest ta zmiana generacji i warto to zrobić, no to może to jest ten sposób na Chodzi o to, żeby domowoszczędność. zadowolić konsumenta, któremu zależy na nowości i zaspokoić też tego, któremu zależy na ekonomice. I w ten sposób jesteśmy w stanie to dobrze rozłożyć. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o Waszą dzisiejszą strategię w kontekście właśnie alokacji stoku de facto pomiędzy sklepy właśnie w różnych miejscach? Widzicie jakąś specyfikę poszczególnych regionów? Coś się wyróżnia na mapie Polski? Mamy gdzieś tam specyfikę, zarówno specyfika regionu, jak i konkretnej lokalizacji. Ponieważ mamy sklepy zarówno, powiedzmy, tak zwane na osiedlach, mamy też sklepy w centrach handlowych, w parkach handlowych. Te sklepy mają troszeczkę inną dynamikę, także tutaj dla nas podstawową rzeczą od strony działu kontrolingu, który ustala właśnie cele sprzedażowe, też poziomy magazynu, są wyniki realizowane przez dany sklep z dokładnością już do tak naprawdę poszczególnych marek, które tam się znajdują, czyli schodzimy znacznie niżej niż sama branża. Natomiast już to indywidualne, operacyjne zamawianie, no to też jest pokłosiem prowadzonych akcji marketingowych, decyzji strategicznych działu zakupów i możliwości lokalnych sklepów i tak jak wspomniałem wcześniej, dzięki temu ten kierownik ma też pewną dowolność tego, co zamawia. Chcemy uniknąć takich rzeczy, żeby dostarczać towar do sklepu, gdzie jest inny rynek po prostu. No tak. To do pewnego stopnia da się modelować oczywiście, mając pewne dane. Taka dowolność czy elastyczność oczywiście jest czasem mile widziana, czasem kierownicy Dlatego mówię, ten sklepów- kierownik ma pewną dowolność w swoich ramach. To nie jest tak, że on samodzielnie decyduje. Natomiast to też widziałem w niektórych sieciach handlowych, kiedy się tą dowolność zabiera jednak i przynosi się to na poziom decyzyjny w centrali, mając te dane, które pozwalają ten rynek inaczej segmentować, to często ci kierownicy czują ulgę. Bo specyfika pracy związana z zamawianiem towaru na potrzeby własnego, lokalnego rynku jest o tyle trudna albo właśnie ograniczająca,
że trochę zamyka możliwość awansu, przeniesienia do innego sklepu, bo wtedy już ta specyfika sprzedaży może być Oczywiście, spełniona. że jest łatwiej, bo nie trzeba czegoś robić i się zwala na innych. I ewentualnie wtedy, jak ktoś powie, że masz dostać ten i ten towar, to można sobie na niego ponarzekać i się uwolnić od odpowiedzialności. Także zgadzam się, że dla kierownika sklepu to na pewno jest lepiej. Natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że taki kierownik sklepu jest właścicielem przedsiębiorstwa pod nazwą sklep. I w związku z tym on odpowiada za to, zarówno poprzez swoje umiejętności i zespołu sprzedażowe, jak i też wpływ na różne inne parametry, czyli pod tytułem prośba o dodatkową reklamę do działu marketingu, taką miejscową, lokalną, albo też właśnie posiadanie pewnego wpływu na wybór towaru, to on z jednej strony ma większą odpowiedzialność, ale z drugiej strony też czuje swoją większą decyzyjność na ten sklep. Jeżeli to połączymy z dobrym systemem wynagradzania, to z reguły ludzie są zadowoleni. No a jak ten aspekt tej elastyczności i poczucia sprawczości, czy decyzyjności ma się do wdrażania właśnie narzędzi opartych o AI? Ja myślę, że to na pewno przy wdrożeniu dałoby to się ustalić i myślę, że jakby znacząco pomogła, ponieważ analizując sklep z punktu widzenia już indywidualnego, mając do dyspozycji dużą moc przeliczeniową, historyczne dane i tak dalej, AI będzie na pewno o wiele łatwiej przygotować dobrą prognozę, co trzeba kupić i co się będzie sprzedawać. I podejrzewam, że ta prognoza statystycznie będzie lepsza od indywidualnych decyzji kierowników sklepów, czy też nawet działów centralnych, takich jak dział zakupów, czy dział kontrolingu monitorujących też stan zatowarowania. Tak więc na pewno AI będzie lepsze, aczkolwiek ja zawsze uważam, że tam na końcu powinna jakaś taka krótka weryfikacja przez na przykład kierownika sklepu czy kogoś innego, no tak, żeby być pewnym, że wszystko jest OK. Chodzi mi o ten element adopcji. Dzisiaj mam sprawczość, dzisiaj mam elastyczność, mogę decydować. Wchodzi system, który mówi mi, ile czego przyjedzie. Ale to ja traktuję ten system jako pomoc, a nie jako zastąpienie, bo system podpowiada, co wziąć, prawda? I dlatego uważam, że na końcu powinien być jednak człowiek, który jednak w tym sklepie siedzi ileś tam lat na przykład. Pomijam takich, którzy siedzą to 3 miesiące, bo oni nic jeszcze nie wiedzą. I może podyskutować w tym momencie z wynikami przez AI. Ale wtedy zaczynamy bardzo fajny proces, bo to jest proces dyskusji. Tylko zmienia się praca, nie? Zmienia się praca tej osoby. Tak, jest duże ułatwienie dla tej osoby. Może się z systemem nie zgodzić, ale wtedy siadamy i we dwójkę rozmawiamy, dlaczego nie zgadza się z systemem i dlaczego uważa, że powinno być coś innego. Czyli musi przedstawić swoje argumenty. Dalej ma wpływ i sprawczość, ale ma zajebistą pomoc. I to jest kapitalna różnica w tym, jak dzisiaj myślimy często o tym, jak pracują działy zatowarowania, czy też działy planowania zakupów. Bo tak jak mamy skłonność jako ludzie do challenge'owania decyzji, które podsuwa nam automat, tak rzadko jednak challenge'ujemy na co dzień decyzje innych ludzi, którzy robią to jednak od wielu lat. Tak. A prawda jest taka, że ja o tym myślę w ten sposób, nie wiem, czy się zgadzasz, ten aspekt podejmowania decyzji w kontekście zatowarowania, w kontekście planowania asortymentu, w kontekście replenishmentu, w kontekście zamawiania od dostawców, to nie jest ten wymiar decyzji, gdzie mamy 100% danych, tak jak na planszy szachowej, nie? I tylko chodzi o moc obliczeniową i przewidywanie do przodu. Nie, to jest decyzja jak w pokerze, gdzie widzimy tylko kawałek tych kart. Tak, I ten Texas widzimy Hold'em kawałek pozwala kart, ocenić prawdopodobieństwo, co się wydarzy. bo zacznijmy od tego, że wprowadzając promocję, ja bardzo często spotykam się z pytaniem, a jakie byłyby wyniki, gdybyśmy nie wprowadzili promocji? Ja odpowiadam prosto. Trzeba mieć 2 równoległe światy, w którym wprowadzamy w promocję i w którym nie. Bo jeszcze mówimy o, powiedzmy, całym otoczeniu rynkowym i konkurencji. Tak. Jak ta konkurencja odpowie na promocję, czy cokolwiek zrobi, czy nie zrobi, jak będzie nasza promocja, że tak powiem, odrębna od reszty, czy podobna. Także tutaj tych współczynników mamy wiele i to jest dokładnie ten sam kazus. Nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co by było, gdyby z taką pewnością. Wiemy, co się wydarzyło i możemy prognozować, co się wydarzy. Tutaj na przykład jest dobry, to jest na przykład też ważne, bo najczęściej, jeżeli mówimy o dostawcach, zwłaszcza AGD, RTV, to pracujemy w formie bonusów. Czyli kupujemy towar i za wyrobienie na przykład jakiegoś tam konkretnego poziomu zakupów dostajemy bonus, większy albo mniejszy. Okay. No bo to są cele po prostu, że tak powiem, te bonusy rosną wraz ze sprzedażą po to, żeby nas, że tak powiem, angażować bardziej w sprzedaż danych produktów. No jest to logiczne działanie ze strony dostawców, niekoniecznie korzystne dla firm handlowych. Natomiast ustalając na przykład grube rzeczy z dostawcą, czyli na przykład my w tym roku kupimy za kwotę X i dostawca mówi, dobra, jak kupicie za kwotę X, to będziecie mieli na marży, powiedzmy, będziemy tam jakiś cennik, który powinien dać tam jakąś marżę, oprócz tego dodamy wam bonusów od zakupu towaru po przekroczeniu tego progu. W związku z tym my wiemy, że my ten próg musimy przekroczyć. W związku z tym sprzedaż nie idzie tak, jakby chciał do końca rynek, tylko naszą odpowiedzialnością jest doprowadzenie do takiej sytuacji, że sprzedamy tyle, ile zakontraktowaliśmy u dostawcy.
Czy to jest pewnego rodzaju kontrolowana sprzedaż wtedy? Tak, dokładnie. Centralnie I- musicie te informacje przekazać do sklepów? Nie, sklepy już o tym nie wiedzą. Sklepy po prostu O. dostają towar, bo sklepy nie znają warunków kontraktu. No ale na końcu, jak przychodzi konsument i pyta, chce kupić telewizor i ma do wyboru Samsunga, LG i coś jeszcze, no to ten doradca ma jakąś tam jednak... Oczywiście, że ma i Ma wpływ na decyzję, nie? I co tu dużo mówić, jego decyzje wpływają również na jego system premiowy. No najczęściej. Czyli pośrednio ta kontrolowana sprzedaż ma miejsce. Tak. Tylko to nie jest na takiej zasadzie, że sklep wie, że ma na przykład w skali roku sprzedać ileś tam, ponieważ kontrakt na przykład, nie wiem, no tam rzucam, z Samsungiem wynosi X. Oczywiście na sklepach tego nie wiedzą. To jest wiedza bardzo, że tak powiem, o której wie dział zakupów, dział kontrolingu i zarząd. Okay. Także to są akurat, że tak powiem, najpoufniejsze rzeczy w każdej organizacji. Gdybyś miał wymienić 3 największe wyzwania, jakie stoją Ci przed Wami, patrząc na najbliższą przyszłość, co by to było? Integracja i to jest jedno. Kultur czy technologia? Integracja kultur, technologii, systemów sprzedaży, to jest bardzo szeroko pojęte słowo. Nie widzę tutaj żadnych zagrożeń. Myślę, że zarządy obydwu firm działają bardzo racjonalnie i w związku z tym nie widzę zagrożeń. Powtórzę. A z perspektywy rynku? Takie wyzwania rynkowe, które obserwujecie, ten trend eko, to jest coś faktycznie już poważnego, czy coś innego Wam bardziej zagraża? Powiem w tak, kontekście wzrostu? są konsumenci, którzy patrzą na cenę, a są konsumenci, którzy patrzą na jakość, na wydajność energetyczną. Moja żona na przykład zawsze patrzy pod tytułem, żeby była literka A. Okay. Ale ja jej czasami pokazuję literkę D, różnicę w zużyciu prądu roczną i mówię, no ale słuchaj, to za tą literkę A, że tak powiem, trochę przepłacimy. Te literki się zmieniły swoją drogą. Tak. I to dobrze, bo wcześniej były tylko A. A+++. I Tak. nie wiem, ile tego A plusu teraz to maksymalnie. jednak już się zaczęło, że mamy od A do E. Okej. No ale to każdy sprzedawca też od razu pokazuje roczne zużycie prądu w przeciętnej pracy danego urządzenia. No dla mnie to jest decyzja ekonomiczna. Jeżeli płacąc więcej jednak zaoszczędzę na prądzie, to ja ją kupię. A moja żona kupi dlatego, żeby była A. Okej. Z perspektywy takich makrotrendów widzimy, że w Europie zużycie prądu generalnie spada. No musi przy tych cenach. Myślisz, że to jest kwestia cen, czy kwestia tych ekowyborów? Cen, zdecydowanie Tak? cen. Przecież widzimy teraz liczne upadłości różnych firm, które są spowodowane z jednej strony ceną prądu, a z drugiej strony rosnącą presją płacową przy spadku często marż. I w związku z tym ten nasz zysk zaczyna bardzo topnieć. Czytałem ostatnio, że w ostatnich dniach właściwie importowaliśmy prąd z Ukrainy, z Niemiec, a ceny w Polsce wtedy wynosiły około 120 euro za gigawattogodzinę. W Norwegii w tym czasie było to 32 euro na przykład, a w Finlandii 10. Także w krajach starej Unii to było około 100-120 euro. Także faktycznie jest to jakiś aspekt, który ma przełożenie. I w pierwszej kolejności, jeżeli dojdzie do jakichś blackoutów, to prawdopodobnie będą to oczywiście firmy, nie? Tak. Konsumenci będą chronieni. A czy firmy po prostu robią blackout ze względów ekonomicznych i składają wniosek o upadłość? Ach, od tej strony patrząc tak. Kiedy myślę o tej branży elektro, jeszcze jedna rzecz mnie zawsze interesuje, tak się zastanawiam nad tą specyfiką. To jest związane z tym, że faktycznie u Was ta sezonowość nie wynika z własnych kolekcji czy z własnych produktów, tylko z kalendarza. Tak, jest bardzo silnie podyktowana kalendarzem. Nie? Czy pod tym kątem uważasz, że coś się może zmienić? Taki Black Friday się pojawił kilkanaście Black lat Friday temu. się pojawił nie? jakiś Ale czas temu, wcześniej tak w ogóle nie zawsze. istniał, Właśnie. ale zaskoczył. Tak. I w tym momencie no wiadomo, że już ten rozkład sprzedaży mamy taki, a nie inny, że jest Black Friday i bardziej zależy od tego, jakie tam są dni tygodnia, święta, nie święta w pobliżu i tak dalej. Także te trendy się zmieniają, ale raczej w długim okresie czasu. Na przykład sezon wakacyjny, lipiec, sierpień, to jest tradycyjny sezon do dokonywania remontów w domach, Okay. bo ludzie bardzo często biorą urlop i już remontują coś, przy okazji wymieniają sprzęt. I tam widzimy na przykład większą trochę sprzedaż produktów AGD. Tak jak mówiłem, 4 kwartał, no to duże żniwa, oczywiście sierpień, początek września, no to mamy back to school i wtedy też różne, że tak powiem, najczęściej laptopy, tablety i tak dalej idą, no bo trzeba dzieciom zapewnić do szkoły. I to nawet już pomijając to, że dzieci dostawały już od rządu laptop, to jednak rodzice i tak dokupują więcej. No teraz już ten program został zakończony, z tego co wiem, także to już w przyszłym roku nie wróci. Ale to no, mamy takie sezonowe, że tak powiem, długa majówka związana z komuniami, to też mamy prezenty dla dzieci różnej maści. Także no, ta sezonowość jest znana i chyba u każdego bardzo podobna. Zresztą to widać po raportach GfK,
która raportuje całą miesięczną sprzedaż i to doskonale widać, jak ta sezonowość wygląda na rynku. Myślę, że na rynku RTV, Euro IT spodziewać się można kolejnych konsolidacji? Nie wiem. Nie mam żadnych informacji na ten temat. Rozumiem. Radek, serdecznie dzięki za rozmowę. To ja dziękuję. Było mi niezmiernie miło porozmawiać, dowiedzieć się więcej o bardzo ciekawej branży, w jakiej pracujesz. Jest trudna, to trzeba Jest przyznać. trudna, ale ciekawa. Gdzie można Cię znaleźć? Dla osób, które chciałyby nawiązać kontakt, porozmawiać, może dowiedzieć się Najlepiej więcej. chyba na LinkedInie. Także Radek Zagrodnik Super. i zapraszam do kontaktu. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Wierzę, że spodobała Ci się dzisiejsza rozmowa. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zachęcamy do subskrypcji OQ Talks na platformach streamingowych i obserwowania naszych mediów społecznościowych. Więcej informacji o OQB znajdziesz także na naszej stronie internetowej oqb.com. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.